Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na deser, który będzie idealnym uzupełnieniem walentynkowej kolacji. Przygotujemy niesamowicie kremową i delikatnie waniliową panna cottę, której poszczególne warstwy przepleciemy galaretką z truskawek i prosecco. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie desery planujecie podać swojej drugiej połówce w walentynkowy wieczór. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego deseru zaczynam od części śmietankowej. Do miseczki wypełnionej zimną wodą wkładam 2,5 listka żelatyny. Upewniam się, że wszystkie listki są dokładnie zanurzone w wodzie i odstawiam je do namoczenia na około 5 minut. W tym czasie zajmuję się resztą składników. Do średniego rondelka wlewam 200 ml 36% śmietanki i 100 ml mleka. Następnie dodaję 25 g cukru i łyżeczkę domowego ekstraktu waniliowego. Oczywiście zamiast ekstraktu możecie użyć laski wanilii. Pamiętajcie tylko o tym, żeby wyjąć ją z płynu przed dodaniem żelatyny. Zawartość rondelka krótko mieszam do rozpuszczenia cukru w płynie i podgrzewam tak długo, aż śmietanka zacznie się delikatnie gotować. Kiedy to nastąpi, ściągam rondelek z ognia i dodaję do niego dobrze odciśniętą żelatynę. Zawartość rondelka mieszam tak długo, aż listki się rozpuszczą. Tak przygotowaną śmietankę odstawiam do lekkiego wystudzenia. Najlepiej jest przelać ją do osobnego naczynia i odstawić na blat na około 10-15 minut. W tym czasie możemy zająć się truskawkową częścią deseru. Na początek ponownie namaczam żelatynę. Tym razem do zimnej wody trafiają 3 listki żelatyny ważące razem 6 gramów. Naczynie z wodą i żelatyną odstawiam na około 5 minut i zajmuję się resztą składników. Zaczynam od 200 g świeżych truskawek, które rozdrabniam za pomocą blendera do uzyskania gładkiego sosu. Jeśli macie pod ręką tylko mrożone truskawki, jak najbardziej możecie ich użyć. Pamiętajcie tylko o ich wcześniejszym rozmrożeniu. Tak przygotowany sos truskawkowy przelewam przez drobne sitko. W ten sposób pozbywam się resztek pestek i ewentualnych grudek owoców, które jakimś cudem mogłyby się jeszcze zachować. Warto pomóc sobie przy tym łyżką. W ten sposób płyn szybciej przejdzie przez sito. Gotowe truskawki na chwilę odstawiam i zajmuję się alkoholem. Do niewielkiego rondelka przelewam około 100 ml wytrawnego prosecco i dodaję do niego 20 g cukru. Zawartość naczynia krótko mieszam do połączenia składników, a następnie podgrzewam do lekkiego zagotowania. Jeśli uda Wam się znaleźć tylko słodkie prosecco, nic straconego, po prostu pomińcie cukier, szczególnie jeśli przygotowujecie deser latem, kiedy truskawki są bardzo słodkie. Kiedy płyn osiągnie odpowiednią temperaturę, ściągam rondelek z ognia i tak jak w przypadku śmietanki, dodaję do niego dobrze odciśniętą z wody żelatynę. Zawartość naczynia mieszam do rozpuszczenia żelatyny w prosecco. Kiedy wszystko połączy się tak jak trzeba, dodaję do rondelka pozostałe 50 ml prosecco i zblendowane wcześniej truskawki. Nie przerywam przy tym mieszania. W innym wypadku różnica temperatur mogłaby doprowadzić do powstania grudek. Po dodaniu wszystkich płynów zawartość rondelka nabierze konsystencji rzadkiego kisielu. Jest to całkowicie normalne i nie ma się czym przejmować. Truskawkowy płyn odstawiam na około 5 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie zabieram się za przygotowanie dekoracji. Wylewam kilka łyżek galaretki do silikonowej formy o kształcie małych serduszek. Ja użyję po 2 serduszka na deser. Jest to krok całkowicie opcjonalny, jeśli nie chcecie ozdabiać swoich deserów w ten sposób, po prostu zetnijcie przepis na galaretkę o 1/3. Silikonowa forma trafia do zamrażarki, a ja zabieram się za właściwą część deseru. Na dno 4 szklanek o pojemności 220 ml wylewam po około 3 łyżki śmietanki. Żeby przyspieszyć jej ścinanie, wstawiam naczynia do zamrażarki na około 5 minut. Po tym czasie wyciągam je ponownie na blat. Na ściętą śmietankę wylewam 3 łyżki galaretki truskawkowej i ponownie odstawiam szklanki do zamrażarki, tym razem na około 15 minut. Galaretka będzie się ścinać trochę wolniej przez zawarty w niej alkohol.
Od tego momentu powtarzam przygotowanie warstw, to znaczy na galaretkę wylewam 2-3 łyżki śmietanki i odstawiam desery do zamrażarki na 5 minut. Po tym czasie wylewam na śmietankę resztę galaretki, ponownie odstawiam desery na 15 minut do zamrażarki, po czym na galaretkę wylewam resztę śmietanki. Jeśli zrobicie to w miarę sprawnie, nie powinniście mieć problemu z tym, że śmietanka zetnie się przed dodaniem do deseru. Po wylaniu ostatniej warstwy odstawiam deser na około pół godziny do lodówki. Kiedy górna warstwa śmietanki się zetnie, nadchodzi czas na dekorację naszej panna cotty. W tym celu z zamrażarki wyciągam formę z serduszkami i układam je na wierzchu deseru. Tak jak wcześniej wspomniałem, używam po 2 serduszka na porcję. Przestrzeń wokół nich wypełniam pokruszonymi ciastkami owsianymi. W moim wypadku wyszło po jednym ciasteczku na porcję, ale to będzie zależeć od wielkości waszych ciastek, a nawet i pojemników, w jakich przygotujecie desery. Po wypełnieniu przestrzeni wokół serc delikatnie omiatam je pędzelkiem z okruchów, które mogły na nie spaść, a następnie delikatnie ugniatam ciasteczka za pomocą łyżeczki. Jest z tym trochę roboty, ale od czasu do czasu przecież można się postarać dla swojej drugiej połówki, prawda? Na końcu całość ozdabiam niewielkimi listkami mięty i to w zasadzie tyle. Można już świętować walentynki. Nasza waniliowa panna cotta z truskawkową galaretką na bazie prosecco jest gotowa do podania. Można się częstować. Przyznajcie, zrobiło się całkiem romantycznie. Sama śmietanka jest przyjemnie kremowa z mile wyczuwalną nutką wanilii. Galaretka to pyszne połączenie smaku świeżych truskawek i delikatnej nuty prosecco, która fajnie uzupełnia smak owoców. Jest to prosty, nieskomplikowany deser, z którym poradzi sobie absolutnie każdy. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!